Cześć, witajcie w Instytucie Wrappingu. Ja się nazywam Cezary Mioduszewski i w dzisiejszym odcinku kleimy Mercedesa GLC folią od Pro PPF. I w tym momencie wjadą napisy. Partnerem dzisiejszego odcinka jest dystrybutor folii ochronnych Pro PPF. W tej serii odcinków testujemy zupełnie nową folię w naszym studio. Folią, którą kleiliśmy do tej pory jeden samochód. Bardzo nam się spodobała, bardzo ciekawy produkt i uważamy, że może to być naprawdę coś fajnego na rynku. Przede wszystkim mówiłem o tym już, jak kleiliśmy maskę. Odcinek znajdziecie na naszym kanale na YouTubie. Do meritum. Kleimy ten zderzak. Auto ma już 10 tysięcy kilometrów w przebiegu. No i niestety troszeczkę go tutaj zmęczyło. Spójrzcie. No nie spojrzycie, bo światła nie mam. Widać to? Widać to wszystko, co tutaj mamy? Wszystkie te ślady od much, komarów, owadów i tych innych rzeczy. Nie wiem swoją drogą, z czego są te komary, że zostawiają takie ślady, ale wniosek jest jeden. Są bardzo słabe lakiery. Bardzo słabe lakiery wodne, które tak naprawdę szybciutko. Dlatego też warto oklejać folią PPF samochody, żeby czegoś takiego nie było. Folia nam to przykryje. To jest już spolerowane. Nie dało się dalej tego polerować. Musielibyśmy wycinać mocno lakier. Nie chcemy tego robić. Chcemy, żeby zachować tutaj wartości oryginalne. Na masce też tego było pełno. Na masce też spolerowaliśmy i póki co tego nie widać. I podejrzewam, że to wszystko zamaskuje, tak samo jak wszystkie mikroryski. Pryskamy, zbieramy, pryskamy, zbieramy. Robimy to 2 razy. Mam ciekawy produkt jeszcze dla Was, też od tego samego producenta folii. Takiego. Linki do sklepu, gdzie znajdziecie te produkty, jak folie, jak żel. Są różnego rodzaju żele. Mamy żele do aplikacji, które nam zmniejszają adhezję, czyli możemy pracować na nim dłużej. Daje nam to większą lubrykację. Natomiast drugie żele, które są, to są żele do zamykania, do kotwiczenia, do kładzenia pewnych elementów na raz, lusterka, lampy, gdzie po prostu mamy i poślizg, i domknięcie w jednym. Dlatego też pamiętajcie, żeby dopytać się, jaki to jest produkt, jeśli coś kupujecie nowego. Wracając, patrzcie, to miejsce będzie dosyć mocno rozciągnięte tu, więc tutaj musimy mieć poślizg. Ściąganie linera, warto sobie zredukować elektrostatyczność. Podłoga już jest mokra. Tutaj. O. Robimy tak. Kamerzystka nam pomoże. Musimy sobie jakoś radzić, żeby okleić, nagrać to, tak żeby pasowało wszędzie. Panie kolego, pasuje? Pasuje. No i super. Mamy z nadmiarami. Kawałek jest dużo większy. Ja jak oklejam z brytu, zawsze kawałek biorę większy. Nie żałuję. Pracuje się dużo łatwiej. Rozciąga się dużo łatwiej. Same korzyści płyną z tego. Są zwolennicy formatek. Niech kleją. Ja kleję z brytu. Uwielbiam klejać z brytu. Fajnie później można sobie wszystko obrobić, pochować. Już przerabialiśmy ten temat bardzo często, więc pokażę Wam szybciutko różnicę. Tu był ten żel, którym pryskałem wcześniej. Jak widzicie, zero adhezji. On ma nam wydłużyć czas pracy. On ma nam pomóc w tym, aby swobodnie można było rozciągnąć sobie folię. Natomiast produkt tego typu, jak Prim od Nanotechnika, on już działa bardziej jak IPA. Ale różni się tym, że daje nam też poślizg. Czyli przykładając folię, jeszcze możemy ją poślizgać w międzyczasie. Ja sobie najpierw złapię tu. I teraz złapię sobie dołem.
Pamiętajcie tylko o bardzo ważnej rzeczy przy pracy z jakimikolwiek żelami, żeby zaraz po aplikacji, kiedy już nie mamy folii na elementach sąsiadujących, żeby ten żel dobrze wytrzeć. No jednak to są jakieś związki chemiczne i może to gdzieś mieć wpływ później na to, że jest ciężko doczyścić to z lakieru bądź z elementów piano black, dlatego też pilnujcie tego. No i tutaj, o, patrzcie, adhezja kleju już jest taka, że muszę rozciągać folię, żeby ją odklejać. Taka jest różnica. Pokażę Wam pokazać różnicę w żelach, natomiast ja i tak do kotwiczenia, w szczególności kiedy już na elemencie jest folia PPF, a tutaj mamy folię PPF, używam jednak IPy, bo ona jest, no co tu ukryć, mocniejsza. Szybciej trochę chwyci, nie ma poślizgu, ale tu poślizgu nie potrzebuję, a potrzebuję za to dobry chwyt. Dobry chwyt do elementu sąsiadującego. O. Rozciąganie i tutaj musimy folię podnieść od tamtej strony, podlejemy się trochę, jest troszkę za ciepło tu dzisiaj, ale to nic, jeszcze mocniej, dobra, jeszcze, ciągnij, naciągaj, ja to sobie rozkładam. Ważnym jest to, żeby rozciągać też folię góra-dół, jeszcze kładź, dobra. Spłuczemy sobie płyn używając ciepłej wody. Ja jeszcze później podlewam się IPą dla pewności. No, kładziemy. Najpierw tu. Się złapiemy. Tam trzymaj cały czas naciągnięte, dobra? Warto ją rozprostować góra-dół, żeby trzymała ładnie. No, tutaj jeszcze słabo wypłukane było, więc musimy powtórzyć to. I to samo zrobimy to. Pociągnij do... Jeszcze. O, właśnie. Za duże falbanki tu były. Dobra. Powoli puszczać dół. Puść dół. I górę też już puść. Puść, tu już sobie. Odcinamy nadmiary. I żeby teraz to nie podnosiło się, to w tym miejscu warto rozciąć folię w taki sposób. Wtedy rozprężenie idzie góra-dół, a nie prawo-lewo. Kupujemy się w tym miejscu. Zblokujemy się tu. Tu też mogę sobie pozwolić już na wycięcie tego. Będzie prościej się tutaj podnieść i przykleić w tym miejscu. Chodzi o to, żeby pozbyć się tych naprężeń. O. Mam odcięcia i możemy wstrzyknąć albo tego żelu do blokowania, albo IPę. Już mówiłem to wcześniej, przy tej folii bardzo fajna rzecz, która mi się podoba, to jest poślizg rakli po folii.
Top coat jest tak skonstruowany, że ma bardzo dobre hydro, bardzo dobre samo zabliźnianie się, ale jeszcze nawet jak jest suchy i mamy raklę i ciągniemy tą raklę po materiale, to się ślizga. Tu generalnie mogę sobie poluzować już tą folię, bo tu mi trzyma. Mogę się odkleić. O, mogę sobie tutaj teraz wlać troszeczkę ipy. No i mogę pojechać do góry po całości. Nie muszę wtedy tej folii wtłaczać. To ją sobie przyklejam. Tu mamy za dużo, więc po kształcie lampy cyk, cyk i cyk, i cyk, i cyk, i cyk. Rozcinka, rozcinka. Na razie tylko czeka, o, żeby móc się tu dokleić. Następna ważna rzecz to podomykać wszystkie krawędzie. Jak tutaj na przykład. Więc sobie troszkę popodnosić. I ja to robię w taki sposób. Najpierw w jedną stronę, a później trzymam ostrze oparte bokiem do lampy i tnę folię. Dzięki temu nie mam noża ani na lampie, ani na lakierze. Czyli tnę w szczelinie pomiędzy. Łapiemy kształt lampy. Tu jest trochę dalej, więc musimy machnąć to w ten sposób. I przyklejając powinna już się nie podnosić. Możemy to też zrobić przy użyciu parownicy, jeśli byście chcieli. No i tutaj mamy cały element zrobiony. Przechodzimy teraz do tego miejsca. Sam ten plastik, sam ten wlot będzie nam prężył i przeszkadzał. Dlatego też musimy go odciąć. Preferuję odciąć to z takim około półcentymetrowym zapasem. Poprzyklejać i później sobie jeszcze raz ładnie to dociąć. Tniemy w powietrzu. Według kształtu elementu. Użyjemy w tym celu ipy w stężeniu 1:9. Mamy wtedy pewność, że jeden przejazd nam starczy. Do tego miękka rakla i najpierw jedziemy najgłębsze miejsce, które powinno nam tu chwycić, a później już góra-dół bądź dół-góra. Nie ma to większego znaczenia. Już wcześniej to powtarzałem, poślizg na tej folii jest rewelacyjny. Naprawdę ułatwia to pracę, rakla nie staje, nie trzeba co chwilę podpryskiwać gdzieś, więc bardzo fajnie mi się tym pracuje. I teraz tu, gdzie mamy większe trochę naprężenia,
Tu jeszcze u góry powinno chwycić, ale tu, gdzie mamy już większe naprężenie, to użyjemy parownicy. Zaczniemy obróbkę teraz każdej krawędzi. One są tutaj różne. Najpierw górna krawędź przy łączeniu błotnika ze zderzakiem. Ja sobie tu odetnę od elementu sąsiadującego, czyli wkładam szczelinę ostrze. Trzymam oparte ostrze o element górny i bezpiecznie wkładam ostrza za głęboko. Przecinam folię. Od elementu sąsiadującego, czyli w tym przypadku tutaj mamy tą listwę plastikową. Dlatego też sposób cięcia w powietrzu według mnie jest najbezpieczniejszą formą. Gorąca woda, parownica, wszystko zadziała. Kwestia jest wypłukania płynu IPy, cokolwiek tam zostało użyte. Domykamy krawędź na ciepłą wodę, się domyka. I skoro domyka się na ciepłą wodę, to i domknie się na parownicę, gdzie mamy tutaj dużo wyższą temperaturę. Musimy teraz tuż przed krawędzią dociąć ten element dookoła. Oczywiście z czuciem. Delikatnie jedziemy po folii. Ostrzem. Nie przecinamy folii. Nacinamy ją tylko delikatnie. A na koniec, jak już sobie wszystko podeschnie, musimy teraz to wytrzeć, zostawić to na parę godzin. Jak sobie podeschnie, bierzemy opalareczkę, ustawiamy ją na taką temperaturę około 120 stopni plus minus i grzejemy delikatnie i doklejamy wszystkie krawędzie, w szczególności krawędzie takie jak te, odkryte. Wszystko musi być ładnie dogrzane, wtedy na drugi dzień nie macie już roboty. No i nie wpadnie Wam tam żaden syf przez noc, nie wypłynie znikąd, nie zrobi się taki brzydki ślad srebrny i wszystko będzie ładnie estetyczne. Ja Wam za dzisiaj dziękuję i do zobaczenia.